Was serdecznie na ostatnim dzisiaj wykładzie, który będzie tutaj przedstawiać nam nasz pierwszy zagraniczny gość, Nicola Smuts Allsop, która jest specjalistką, jeżeli chodzi o klasyczną astrologię, ale łączy ją z różnymi współczesnymi technikami, więc jej wykład będzie na temat Almutenów w kontekście astrologii płodności, z astrologii dzietności, ale też te techniki bardzo łatwo zastosować w praktyce do innych dziedzin, więc oddaję Wam tutaj głos Nicoli. And Nicola, welcome. We are very honored to have you here and that you find time to be here, nevertheless, these circumstances. And welcome and good luck. Thank you very much. And Tomek will be translating you. I'm off. Okay, thank you very much. I'm really sorry I'm not in Warsaw. I was really looking forward to coming to visit you there, and yeah, this feels very strange these times. But here we are, and knowledge is knowledge, and we've got to get it out somehow. So thanks very much for appreciating my work. Yes, leave me some space for translation. Nicola chciała podziękować za zaproszenie. Bardzo żałuję, że niestety nie ma jej osobiście z nami, fizycznie. I tak, zaczynamy. Today I'm going to talk about, obviously you know that I'm a fertility astrologer, so my whole orientation is to try to find the best time when somebody's going to get pregnant according to their personal astrology. Tak jak być może wiecie, jestem astrologiem, który zajmuje się zagadnieniami związanymi z płodnością i w tym kierunku Nicola się specjalizuje i to stanowi w głównej mierze jej pole działania w astrologii. And when I started my fertility practice, it actually started off one chart, and that chart became Amanda, which is published in my book. But that chart taught me to unlearn everything I'd learned in modern astrology thus far. Kiedy zaczęłam zajmować się tym tematem płodności w astrologii, zaczęłam od jednego horoskopu, od horoskopu Amandy, który będziemy dzisiaj omawiać. I ten horoskop nauczył mnie, żeby odrzucić wszystko, co do tej pory wiedziałam na ten temat astrologiczny. I'd just like to introduce you to Amanda. Chciałabym wam przedstawić Amandę. This is Amanda and James. So Amanda was my very first fertility client. She came to me to ask me about some business work and some business transits and some advice and predictions for work. I gave her some predictions and they turned out to be true. So she came back to me with her real question. Amanda i James. Amanda była moją klientką biznesową, przyszła z biznesowymi pytaniami dotyczącymi jej biznesu, jej pracy. Ja zrobiłam dla niej tą konsultację i potem wróciła do mnie już rzeczywiście z prawdziwym pytaniem. I'm sure many of you relate to the feeling that once you learn that astrology is a predictive tool, or something that you can predict in the future. As a young astrologer, and I was very young, this was my first fertility or my first kind of major prediction, you want to be able to predict something that is yours. It's your prediction. It only had to do with your work, and it would be even better if it were a prediction about something good or something nice. But when you're starting out with astrology, you cannot wait to have that one prediction that's yours, that comes true. Kiedy zaczynamy zajmować się astrologią, chcemy bardzo robić predykcje, czyli wyznaczać wydarzenia w przyszłości i bardzo chcemy, żeby to były dobre, pozytywne wydarzenia i bardzo chcemy zawsze, żeby to było coś naszego, coś do czego my sami dojdziemy i gdzie znajdziemy do tego jakieś nasze własne narzędzia, sposoby, metody. The prediction that I made in Amanda's chart
started off with a very naive and simple prediction of a transit of Jupiter to her 7th house Uranus, which also opposed her natal moon. We'll get into her chart later. But once the prediction about her pregnancy came true, I spent the next 17 years of my practice figuring out how and figuring out what it was that actually worked. Ja tą predykcję oparłam wtedy na tranzycie Jowisza do urodzeniowego Urana. Natomiast kolejne 17 lat spędziłam na tym, żeby rzeczywiście zrozumieć, dlaczego to tak naprawdę działało, dlaczego to zadziałało, dlaczego ta prognoza okazała się prawdziwa. You'll notice under her picture that she passed away on the 22nd of December 2019. Możecie zauważyć na zdjęciu, Amanda odeszła 22 grudnia ubiegłego roku. And what this means is that today I can actually tell you a lot more about the story that I couldn't tell you in the book. Because, okay. I dzisiaj mogę tak naprawdę powiedzieć wam o wiele więcej na temat jej historii niż wtedy, kiedy opisałam ją w książce. Okay, so today we're going to be we're going to look in depth at the Almuten of pregnancy. It's a medieval predictive technique. We're going to review essential dignity, and we will calculate the Almuten in a man's chart. We will mention perfections, and we will mention triplicity rulers, but we can't go into those today, but we'll be talking about them when I delineate the chart. Dzisiaj nauczymy się, punkt pierwszy to jest Almuten ciąży, to jest technika pochodząca z astrologii średniowiecznej, godności podstawowe, obliczanie Almutenów na przykładzie Amandy, profekcje roczne, to jest grecka tradycyjna technika władców czasu oraz trygony, czyli potrójności, trójkąty, triplicy według Doroteusza. Dyrekcję przez trygony według Bonatiego. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w książce Fertility Astrology, Astrologia płodności, Nicoli. So I'll be adapting the material from my book. So if anybody wants to just sit back and relax and look at the technical detail in the book later, you can do that because all of the delineation of Amanda is in that book. To jest właśnie ta książka, Astrologia płodności, także tak naprawdę dzisiaj możecie się zrelaksować, a potem sobie jeszcze raz w książce znaleźć wszystkie szczegóły na temat tej metody. Okay, so what is an Almuten? An Almuten is Arabic in origin. It's dependent on knowledge of essential dignity. Deborah Holding of skyscript.co.uk notes that the term comes from the Arabic Almuten, meaning the firm one, strong in power. So strong in power also alludes to an idea of essential dignity. Omar Tibaras, who wrote the book on nativities, which is now out of print, but you can get it from Project Hindsight, created Almutens for absolutely everything. Almuteny. Co to są almuteny? To jest słowo pochodzenia arabskiego. Almuteny wymagają wiedzy o godnościach podstawowych. Deborah Holding na stronie skyscript.com UK zauważyła, że termin pochodzi od arabskiego słowa almatin, które oznacza stały, pewny, silny. Omar z Tyberii około 800 roku w książce Book of Nativities on tworzy almuteny dla prawie każdej dziedziny życia, dla prawie wszystkiego, każdej rzeczy.
So Omar decided that if you were going to look at the problem of something, so if you were going to look at what somebody's profession would be, or if you were going to look at, it could be anything, travel, you would need to look at the 7 planets and come up with a philosophical understanding of what went into that issue. And then you would go and find the points in the chart that you thought related to that issue, and you would, through dignity, assess which planet had the most to say about that issue. Omar mówi o tym, pisze o tym, że jakąkolwiek dziedzinę życia chcesz rozpatrywać, czy to będą podróże, czy to będzie praca, cokolwiek, musisz najpierw przejrzeć wszystkie 7 planet i zdecydować, która z tych planet jest ważna w kontekście tego i potem oczywiście sprawdzić to w horoskopie. So in theory, nothing is sacred, and you can make up your own Almuten with logic based on essential dignity. And I think this is the point of an astrology that is alive. I think it is really important to take the ancient concept of Almuten and to create new ones according to the way in which we live today. A więc punkt 4. Nic tak naprawdę nie ma w tym tajemniczego. Almuteny wymagają wnioskowania na bazie godności podstawowej. I Nicola mówi też o tym, że tak naprawdę warto jest podejść do tego w taki sposób, żeby przewartościować te koncepcje, te teorie starożytne i podejść do Almutenów w taki sposób, do tych zagadnień w taki sposób, w jaki sposób one przejawiają się dzisiaj, w naszych dzisiejszych czasach. So one could actually create your own Almuten of travel. And so the Almuten of travel, if we think about travel in the chart and which points in the chart we want to include under an Almuten of travel, we might want to include the degree of the 9th house cusp. You might want to include the ruler of the 9th house cusp. You might want to include the degree of the part of traveling. All of these places already exist in the chart, but when we bring them all together and we include the degree of the lord of the part of traveling and the degree of Mars, because Mars can interfere with traveling, and we decide that we're going to include the degree of any planet in the 9th house, we can create a system where one planet then has the most to say about your experiences when you travel. So it's taking all of those parts and it's reducing it to one planet. A więc na przykład, jeżeli chcemy ustalić Almutena podróży, patrzymy na stopień 9. domu, patrzymy na stopień, w którym jest władca 9. domu, na stopień, w którym jest punkt arabski podróży, czyli ascendent plus wierzchołek 9. domu minus władca 9. domu. Stopień, gdzie jest władca punktu arabskiego podróży, stopień Marsa, stopień jakiejkolwiek planety w 9. domu. I teraz, biorąc to wszystko pod uwagę, w ostatecznym jakby wyniku sprowadzamy wszystko do jednej planety, która jest jakby najważniejsza dla danego pytania, dla danej dziedziny życia, w tym przypadku dla podróży. So in the same way, Omar decided that these points in the chart had the most to say about somebody getting pregnant, and that goes for both men and women. So I create an Almuten of pregnancy for both people as a couple. So Omar thought to himself that he would include the ascendant and the ruler of the ascendant because the ascendant is your health and it's your physical body. He included the ruler of the moon because the moon in general rules women and children and fertility.
Obviously, he included the fifth house cusp. That is the most obvious point in the chart that has to do with children. And he also brought in the degree of the ruler of the fifth house cusp. The planet that brings children or brings the most good fortune in a chart is Jupiter. So we want to have a look at how lucky is your Jupiter. Can your Jupiter deliver? So we look at the exact degree position of Jupiter. And then finally, we look to see if there's any planet in the fifth house. A więc teraz Almuten płodności. To jest formuła Omara. On bierze, i tutaj Nicola je zestawiła po kolei. Ascendent, ponieważ ascendent i władca ascendentu to są sygnifikatory naszego zdrowia. Księżyc jako tradycyjny, zodiakalny władca kobiecości, płodności, władca księżyca, w związku z tym również władca domu posadowienia, władca znaku, którym jest księżyc, wierzchołek piątego domu, władca piątego domu, pozycja Jowisza w horoskopie. Jowisz jako ten, który daje nam szczęście, daje nam szczęśliwe wydarzenia w życiu, więc sprawdzamy, jak szczęśliwy dla nas jest Jowisz w naszym horoskopie. I oczywiście piąty dom to jest, tak jak już było powiedziane, piąty dom odpowiada za dzieci, za płodność, więc jakakolwiek planeta w piątym domu jest również brana pod uwagę. So how we would score this is we would use, firstly, the tables that we're going to be using. Are we going to be using the Egyptian term table? Będziemy używać tablic z egipskimi termami, tablic godności. And then we're going to use the Dorothean triplicities, all three of them. I triplicyty, czyli potrójności według Doroteusa. Wszystkie trzy rodzaje triplicyt. And then obviously term and the Egyptian terms and face. So we'll just use what we all know as the face or the decan of the planet. So how we would enter the chart, or how we would start looking at it. Let's first look at Amanda's chart. So this is Amanda. To jest horoskop Amandy. Mhm. So as a modern astrologer, without any knowledge of Almuten, you would look at this chart and you would go immediately to the fifth house cusp, and you would think to yourself that Venus had the most to say about her getting pregnant. Jako nowoczesny astrolog, patrząc na taki horoskop, najpierw zwracamy uwagę na trzeci dom i patrzymy, że tak, że Wenus jest w trzecim domu i ona ma na pewno dużo do powiedzenia na temat tego tematu, na temat tematu płodności, kobiecości w życiu Amandy. And what you would notice when considering Venus as the planet that had the most to say about you getting pregnant is you would notice that Venus has got a square from Saturn. I co od razu zauważymy w kontekście tego, że Wenus jest planetą odpowiedzialną za płodność, to, że Wenus jest w kwadraturze do Saturna. To od razu się rzuca w oczy. And this might make you believe that the situation could be quite negative. I to może sprawić, że będziesz wierzyć w to, że sytuacja będzie niezbyt pozytywna. So we're now going to calculate Amanda's Almuten by using this table. I teraz, używając tej tablicy, będziemy teraz obliczać Almuten płodności w horoskopie Amandy. This table is in your handouts, a clean copy, and you could calculate your own Almuten of pregnancy. Ta tablica to jest wasz robocza tablica i przy pomocy tej tablicy możecie sami swój Almuten też policzyć. The first point to consider when calculating her Almuten is the ascendant, and the ascendant is at 0 degrees of Aquarius. So what we would do is we would calculate
the dignities of each planet at 0 degrees of Aquarius. Więc pierwszy element to jest ascendent i ascendent jest w pierwszym stopniu wodnika. I co my tutaj będziemy robić? Będziemy obliczać godności planet, jakie godności każda z tych planet, z 7 planet ma w pierwszym stopniu wodnika. So how we score it is we fill in this column over here each planet's dignity at 0 degrees of Aquarius. So Saturn rules Aquarius, so Saturn gets 5 points. Saturn jako władca wodnika ma 5 punktów. Because it's an air triplicity and we're using the Dorothean triplicities, all 3 of them, Saturn, Jupiter and Mercury all get 3 points. Ponieważ jest to triplicyty powietrzne, używamy tutaj Doroteusa i zgodnie z tym Saturn, Jowisz i Merkury mają po 3 punkty. Mercury rules the terms of 0 degrees of Aquarius, so Mercury gets 2 points, and Venus is rules the face, so it's in Venus's face, so Venus gets 1 point. Merkury w termie dostaje 2 punkty, Wenus w facji, tak to się chyba nazywa, 1 punkt. And we move through the chart until we are adding up all the scores for every point. So the next point was the ruler of the ascendant, which is Saturn at 18 degrees of Capricorn. Następny punkt, ponieważ idziemy po kolei w naszej tabeli, to jest władca ascendentu, to jest Saturn, 18 stopień koziorożca. So Saturn again gets 5 points for rulership. Mars gets 4 points for exaltation. The 3 earthly triplicities, Moon, Venus, and Mars, get 3 points. And Saturn is in the terms of Venus, so Venus gets 2 points. And in the face of Mars, Mars gets another point. Okej, więc Saturn jest znowu jest w swojej godności wodniku, więc dostaje 5 punktów. Dalej odpowiednio tutaj, ja myślę, że ja muszę sobie otworzyć, chyba macie, słuchajcie, przysłane tabele godności według Doroteusza i tam po kolei te wszystkie punkty sobie znajdziecie. Myślę. And so we go down to the next point. And so we can move quite quickly. Tomas, do you want to ask them if I can move quickly through the next slides? Czy możemy, odpowiedzcie może w czacie, czy możemy przejść szybko przez następne slajdy, ponieważ to są rzeczy, które no potem możecie sobie obliczyć sami. Okay. Yeah, sure we can. Sure we can. Thank you. So as we go through all the slides, we'll see that we keep picking up more points until we get to this last one over here, where it says planets in the 5th house. So, I jak zauważyliście, przechodzimy po kolei przez wszystkie punkty, aż dochodzimy do ostatniego, planety w 5. domu. So solar fire can program all of this. You can make solar fire do all of this table so far. But what it can't do is the next step. So the next step is, if there is a planet in the 5th house, which in Amanda's case, there isn't, it's empty. But if there were a planet, you would have to give that planet 5 points just for being there. W programie SolarFire możecie sobie zbudować samemu taki system, gdzie program będzie za Was obliczał tą punktację. Natomiast on nie oblicza punktów za planety w 5. domu, więc za każdą z planet, jeśli są w 5. domu, wpisujemy 5 punktów. Natomiast tak jak widzimy w Amandy horoskopie nie ma żadnej planety w 5. domu. Okay. So if we add up all the scores, we'll see that Saturn has the most.
So Saturn is the Almuten of pregnancy for Amanda. Jeśli dodamy wszystkie punkty, to od razu zauważymy, że Saturn zbiera najwięcej punktów, a więc to Saturn jest Almutenem płodności dla Amandy. So we're just going to compare to what I said before. By old astrology, we would make Venus, the ruler of the fifth house, the most obvious planet to look at for children. But Venus is cadent, detriment, and receives a square from Saturn. Jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia tradycyjnej astrologii, Wenus jest władcą płodności jako władca piątego domu, ale Wenus jest w upadku i ma kwadraturę z Saturnem i ma tylko 22 punkty. Now that we know Saturn is the Almuten of pregnancy, we can say that Saturn is in rulership. Saturn, kiedy wiemy, że Saturn jest władcą, jest Almutenem płodności, od razu zauważamy, że Saturn jest w swoim władztwie. And Saturn not only joys in the 12th, but is also conjunct Jupiter. I Saturn nie tylko jest w domu swojej radości, w 12 domu, ale jest też w koniunkcji z Jowiszem. But this time, Saturn receives a square from Venus. So Saturn being squared by Venus is a lot better than Venus being squared by Saturn. Ale w tym przypadku ta kwadratura z Wenus wygląda inaczej. Wcześniej była to kwadratura Saturna do Wenus, teraz jest to kwadratura Wenus do Saturna. Saturn is also square the part of fortune. Jest Saturn również w kwadraturze do punktu fortuny. Rules the ascendant and the moon. I włada ascendentem i włada również księżycem. So suddenly we can see how Saturn has gone from being a malefic planet to something that's in much better shape than Venus, just the ruler of the fifth house cusp. I teraz dochodzimy do takiego wniosku, że Saturn zamiast być maleficzną planetą jest w rzeczywistości benefikiem nieporównywalnie silniejszym od Wenus, która jest w upadającym domu. So what we would also want then is that we would want Saturn to be transiting the fifth house. We want Saturn to be transiting the ascendant, and we want Saturn to be all over the moon and the sun. Because in that way, Saturn is bringing us babies. Saturn becomes the planet that we want because Saturn is everything what it is to be pregnant. I w tym kontekście tak naprawdę chcemy, żeby Saturn tranzytował nam trzeci dom, żeby tranzytował przez ascendent, żeby tranzytował przez księżyc, ponieważ Saturn to jest ta planeta, która może dać nam w efekcie dziecko. Now, you could do that Almuten, and you could easily land up with your Almuten of pregnancy being Mars, or you could have your Almuten being the Jupiter, or the Sun, or the Moon. And what's really interesting, when you get a malefic that becomes the Almuten of pregnancy, you actually increase your opportunity for getting pregnant because you've decreased the number of malefic planets that can damage or interfere by transit, solar arc, perfection, or progression. Więc jeśli wyznaczamy Almuten, tak naprawdę każda z 7 planet może być Almutenem. Może nim być Jupiter, Jowisz, Wenus, może nim być też Saturn, Mars, czyli mogą to być benefiki, tak jak i malefiki. I co się dzieje, kiedy malefik zostaje Almutenem? Tak naprawdę jest to dobra sytuacja, ponieważ wtedy, jeżeli malefik zostaje Almutenem, wtedy zostaje nam tylko już jeden malefik w horoskopie. So then what we need to decide, if you are a traditional astrologer, is I direct the ascendant and the main luminary by triplicity in order to find out what is the tonal quality of the part of life that you're in. So in triplicity, or understanding how triplicity affects
the flow of your life, astrologers would divide your life. First, they'd find out the length of your life through the Almuten, and then they would divide your life into 3 parts. Okay. I got a little bit lost. Can you just do it in 2 parts? Okay, so medieval astrologers would use the Almuten, which is the algorithm that calculates the length of your life. Then they would divide that length into 3 different parts. Okay, so I will translate this. Yes. So średniowieczni, tradycyjni astrologowie obliczali tak zwany alkohoden, który służył do wyznaczenia długości życia właściciela horoskopu. Now, Benatti, he would, in order to understand your life, because he lived through the plague in Italy, he understood that your environment played a big part on your health, and that your health actually was an indicator of the quality of your life. So he directed the ascendant by triplicity. So he would look at your ascendant, and whether it was an air, an earth, or a water ascendant, and he would use the 3 triplicity rulers in order to determine the 3 phases of your life according to that. Bonatti, który żył we Włoszech, on stosował taką metodę, że uważał, że ascendent jest tak naprawdę znaczący, jeśli chodzi o wyznaczanie zdrowia człowieka, a także życia człowieka, i stosował dyrekcję przez triplicyty ascendentu, w ten sposób wyznaczając jakby 3 okresy życia człowieka. While other astrologers, such as Ptolemy, would stress the sun or the moon, depending on whether it was a nocturnal or diurnal chart. Inni astrologowie używali słońca lub księżyca do tego. So if we want to look at Amanda's flow of her life according to Benatti, and we can even look at it according to Ptolemy, we would say that the trip rulers of her ascendant in the correct order are Mercury, Saturn, Jupiter. Jeśli zbadamy tą metodą Bonattiego horoskop Amandy, wtedy w wyniku tego otrzymujemy Mercury, Saturn, Jupiter. Otrzymujemy 3 planety jako władcy 3 okresów życia, czyli dzielimy życie na 3 części: Merkury, Saturn i Jowisz. Każdy z nich włada po kolei, rządzi 1., 2. i 3. częścią życia. If we look at the triplicity rulers of her moon is also in Aquarius and ruled by the triplicity of air. So the triplicity rulers for her moon, the flow of life according to her moon are Mercury, Saturn, Jupiter. Jeśli spojrzymy na to, wyznaczając triplicyt księżyca, wtedy mamy Saturn, Mercury and Jupiter. The Mercury, Saturn, Jupiter. Mercury, Saturn and Jupiter. So this brought me to an understanding. I wondered when I'd found the Almuten of pregnancy, and I see that Dorotheus of Sidon, Vettius Valens, Omar, and Bonatti have at some point all directed the part of fortune, or they've directed other parts in the chart according to triplicity phase rulership. I wondered if I couldn't also do the same with the Almuten of pregnancy. I to te wszystkie rozważania, o których mówi Amanda, przywiodły ją do tego, że jeśli wszyscy ci astrologowie, Bonatti, Doroteus i inni, jeżeli używali dyrekcji triplicyty, planet przez triplicyty, w takim razie Nicola może zrobić tak samo dyrekcję Almutenu płodności przez triplicyty.
But there's just one problem with that, and that is you cannot divide the Almuten of pregnancy by your entire life, because you are not fertile for your entire life. You are only fertile between the ages of 14 and say 48 max. Jeśli chodzi o Almutena płodności, jest jedno tutaj, co warto podkreślić, że no, nie jesteśmy z reguły płodni przez całe życie. Jest to określony okres w naszym życiu. Z reguły jest to okres od 14 roku życia mniej więcej do maksimum 48. So in my mind, and I'm still how can I say, seeing if this works, but it is working anecdotally in my charts. What I do is I say that from 14 to 26 is your first fertility phase. From 27 to 37 is your next fertility phase. And from 38 to 48 is your last fertility phase. To, co Nicola jakby proponuje, to jest od 14 roku życia do 26, to jest jakby pierwsza faza, pierwsze triplicyty, potem od 27 do 37 i potem od 38 do 48 roku życia. So in Amanda's chart, if I divide her fertility life up, the triplicity rulers are Mars, then Venus, then the Moon. Jeśli poprowadzi dyrekcję przez triplicyty w horoskopie Amandy, to mamy najpierw Mars, potem Wenus, a potem the Moon, yes, a na końcu Księżyc. So what we notice and what we always want to see in these triplicity phase rulerships, we want to see a relationship with that triplicity phase ruler for that part of her life with the Almuten of pregnancy. And we notice that she's in a Venus phase of her fertility life, and Venus is square the Almuten of pregnancy Saturn. So this is the time that she's most likely to get pregnant, not when it was ruled by Mars. To, co chcemy, czego oczekujemy tutaj, to kiedy już znajdziemy władcę triplicyty, wtedy szukamy relacji pomiędzy władcą triplicyty i Almutenem płodności. W tym przypadku władca triplicyty jest Wenus i Wenus jest w kwadraturze z Saturnem. To jest to właśnie, czego szukamy. Okay. So when we look at so how the prediction came to pass is that she came to me in we will look at the chart, so don't worry, we will get there. She came to me and said to me in December that her sister is immigrating, she was feeling lonely, and she also at the same time was wanting to adopt a baby. And because I'd been right about the business predictions, she wanted to know now whether she was actually going to adopt a baby, because her and her husband, the ex-husband, who was now living in Dubai, they had tried for 5 years to have a baby. Their marriage broke down and they divorced. He's living in a foreign country. She now wants to adopt a baby, but she's the head of a very big company in Cape Town, and she doesn't want people to come and interview her, the adoptive people, unless she's actually going to get the baby. Więc jak wyglądała cała historia z Amandą? My przejdziemy do horoskopu za chwileczkę. W każdym razie Amanda przyszła tak naprawdę z pytaniem, o adopcję, czy może zaadoptować dziecko. Jej siostra wyjechała za granicę, Amanda czuła się samotna. Z mężem starali się przez 5 lat, żeby zaszła ciążę, nic z tego nie wyszło. Ostatecznie mąż wyjechał do pracy, do innego kraju i pytanie było, czy Amanda może zaadoptować dziecko. I looked at her chart and my prediction went something like this. I said, I can't see an adoption, but I do see that a gift
is returning to both you and your ex-partner because Jupiter was retrograding to a conjunction with Uranus in the 7th house. Ja na podstawie analizy horoskopu moja predykcja wyglądała w ten sposób, że powiedziałam, że ja nie widzę tutaj adopcji, ale jakby fortuna zaczyna się do was uśmiechać, to znaczy do Amandy i do jej męża, ponieważ Jowisz wchodzi w aspekt z Uranem w horoskopie. So I told her that she would get pregnant on January the 8th, which was the conjunction. She would get pregnant on January the 8th and she'd have a baby on the 26th of September 2003. I moja prognoza była taka, że 8 stycznia ona zajdzie w ciążę i 26 września urodzi dziecko. Okay. She then said to me it was very hard to establish a relationship with an ex-husband who she didn't know even had a partner, and there was very little contact. But 2 weeks later, he phoned her because he heard her sister was immigrating, and he said, come and visit me in Dubai on the weekend of January the 8th. Amanda powiedziała, że później, że było jej trudno jakby nawiązać kontakt z partnerem, z którym była już w zasadzie nie była w kontakcie, ale 3 tygodnie później jej były partner właśnie zadzwonił do niej, ponieważ dowiedział się, że jej siostra wyjechała za granicę i zaprosił ją do siebie do Dubaju, żeby przyjechała do niego z wizytą. Okay, so these were her challenges. She went to go see him. They were good friends, but they were not sexually connected. So she had to reestablish a sexual connection. She also was 42 at the time. And your statistics of getting pregnant with your own eggs at the age of 42 is like less than 1%, even if you have IVF. A więc Amandzie no, nie było łatwo, bo musiała jakby wznowić relację z byłym partnerem, z którym nie miała już, musiała z nim w ogóle wznowić relacje przyjacielskie i relacje seksualne i poza tym w tym momencie ona miała już 42 lata, a więc prawdopodobieństwo, że komórka jajowa będzie płodna, w tym wieku jest około 1%. So I never really asked her how it happened, but she went to visit him on January the 8th. They established a sexual relationship for just one weekend. She flew home to South Africa with extra luggage, and she had her baby on the 23rd of September 2003. Więc Amanda poleciała tam, była 8 stycznia w Dubaju na jeden weekend i wróciła właśnie do południowej Afryki jakby z ekstra bagażem. Okay, this is what it looked like when she was, what I was looking like when I was trying to make her prediction about her conceiving. This is how I delineate my solar fire, and I highlight it like this. To jest to, na podstawie czego ja robiłam tą predykcję. Tak to wygląda u mnie w Solar Fire'ze, tak mam to ustawione i na podstawie właśnie tego to robiłam. So my starting point, because I was a naive, very young astrologer, my starting point was here with this Jupiter conjunct Uranus in the 7th house. Ponieważ byłam bardzo naiwnym, młodym astrologiem, mój jakby punkt wyjściowy to była koniunkcja Jowisza z Uranem. In hindsight, the Saturn at the bendings, or Saturn squaring the nodes, firstly, Saturn is her Almuten of pregnancy, but it's coming from the 5th house. And it just gives extra focus, and you then start seeing a lot of Saturn activity, like the Saturn square Moon Sun midpoint.
Saturn conjunct the Sun-Uranus midpoint, Saturn trining the Venus-Jupiter midpoint, all the way through January. We've got a huge solar arc of Venus trine the node, which is very big. Do you want me to stop, Tomasz? Yes, so, ale możemy tutaj zauważyć, że Saturn, który jest tutaj właśnie w trzecim domu, on robi kwadraturę do węzłów i jest dużo aktywności Saturna właśnie w styczniu 2003 roku. Saturn w kwadraturze do Księżyca i Słońca, do midpointu Księżyca i Słońca, do midpointu Słońca z Uranem, w trygonie do Wenus z Jowiszem. Są również tutaj, też są różne inne aktywności, Wenus i Jowisza. One of the favorite midpoints that I use is the Venus-Uranus midpoint, and you'll see it is activated by solar arc here. It's a Jupiter trine, the Venus-Uranus midpoint. Solar arcs move very slowly, and when they do come into action, it's almost like there's an active period a week before, and they are very, very active 3 weeks after. We know as astrologers that it's probably longer, that there's like a 6-month period where those solar arcs are still active. But as an event, you know, if you're going to use a solar arc as an outward event, I tend to use 1 week before and 3 weeks after as a window around a solar arc. Tutaj ona zwraca uwagę szczególnie na Jowisz w trygonie do jej ulubionego midpointu, Wenus i Urana, to jest 4. linijka od dołu. I to jest solar arc, czyli dyrekcja łuku słonecznego. I jako astrologowie wiemy, że tak naprawdę nie jest to zawsze dokładnie ta określona data, ten określony moment, ale jest to pewne okno czasowe, które czasem nawet ma 6 miesięcy, niektórzy stosują nawet 6 miesięcy, natomiast Nicola traktuje to okno czasowe w praktyce jako tydzień przed tą datą i 3 tygodnie po. I also want you to notice this Jupiter opposite the moon by transit. When a woman is approaching a cycle, or often approaching an IVF cycle, we do want to see Jupiter opposite the moon, because the moon is the eggs and the ovary and the uterus. And when Jupiter is opposite the moon, it increases the production of eggs. I Nicola chce tu zwrócić uwagę na opozycję tranzytującego Jowisza do Księżyca. Zwracamy na to uwagę zawsze przy tego typu predykcji, ponieważ Księżyc symbolizuje komórkę jajową, komórki jajowe, a Jowisz, opozycja Jowisza z Księżycem, to jest stymulacja. Taka opozycja stymuluje produkcję komórek jajowych. Likewise, I do expect to see some Neptune in the chart too, especially in a woman as old as Amanda, because this implies that there is an increase in hormonal or endocrine activity. I zawsze, zwłaszcza w przypadku kobiet w wieku Amandy, Nicola szuka jakichś tranzytów Neptuna. W tym przypadku tutaj też mamy taki tranzyt. So that was the conception. So remember, the conception was around this weekend, between the 6th and the 10th of January. This was when James was born. So koncepcja, pamiętacie, miała nastąpić 8 stycznia i to był ten tydzień przed tranzytem Saturna do tego midpointa. Jowisza, przepraszam. So he was born between the 19th and the 28th. He was born on the 23rd of September. And what we have here is we've got firstly Uranus sextile the Sun, which is what I called it sort of in between there, because I thought that would be a Caesar birth, because Uranus rules surgery.
Chłopiec urodził się w tym okresie między 19 a 28 września i tutaj Nicola zwraca uwagę na sekstyl Urana do Słońca. Uran często sygnifikuje operację. So there were obviously some other midpoints that were also activated, which is, the Jupiter opposite the Venus ascendant, the part of fortune sextile the moon ascendant. But notably, we would expect to see the Almuten of pregnancy, and there it is. Saturn is square Venus, and this solar arc is also great. It's Mercury conjunct the moon Uranus by solar arc, which is really good news about family matters and potentially a birth, according to Cozy. So all of this, they're very supportive, and they kind of, but this Uranus sextiling the sun is what made me focus between this date, the 19th and the 26th. The 26th was her 40 weeks, but because she was an older woman, they took her in earlier for a Caesar on the 23rd. Okej, a więc są tu również inne sygnifikatory. Tak jak Nicola tłumaczyła, ja chyba wszystkiego nie zapamiętałem, ale mamy tutaj Jowisza, mamy też, szukamy też Almutena, aspektów od Almutena i jest Saturn w kwadraturze do Wenus, tak? Jest też Merkury w koniunkcji do midpointu Księżyca z Uranem, a to jest bardzo dobry układ, jeśli chodzi o sprawy rodzinne. Poza tym Okay. Yeah. This is what it looks like on a wheel. This is the birth chart. And, I just want to talk about firstly the shock, when she came home and said she was pregnant, and then watching her all the way through a pregnancy with an older woman, and then she finally gives birth, and you realize, as a very naive astrologer, that you were only 3 days off in such a prediction. It kind of, it takes you by surprise, because you don't know where to go from there. You've got nothing to work for in your career. You've already had this huge prediction that you wanted so badly come true. But it makes you wonder, it forces you to consider your position as an astrologer and with your client. Mamy tutaj horoskop Amandy wewnątrz, na zewnątrz mamy horoskop urodzin, to znaczy kiedy Amanda urodziła swojego syna. I oczywiście to była ta predykcja, na którą Nicola czekała, jakby ten jej moment predykcji, która rzeczywiście się spełniła, ale to skłoniło ją bardziej do zainteresowania się tym tematem i do jakby przeanalizowania, dlaczego tak naprawdę, co stoi za tą predykcją, tak? Dlaczego ona rzeczywiście się zrealizowała. So Jeffrey Cornelius says, he maintains that the astrologer and the client are always part of the same dialogue, that the astrology is very often mirrored in one another. And what is striking about this chart and this prediction is that James is actually born on my daughter's birthday, on the exact day. But also his rising degree is 7 degrees of Capricorn, and my sun sign is at 7 degrees of Capricorn. Give me a moment to translate. Więc okay. Who says this? Cornelius. Who? Jeffrey Cornelius. Właśnie ten pan powiedział, że zawsze jest pewnego rodzaju relacja pomiędzy klientem a jego astrologiem. Yes, Jeffrey Cornelius. Jest kilka interesujących rzeczy, relacji pomiędzy Jamesem i Nicolą.
So, Nicola, can you repeat what is the correlation between your chart and James' chart? So James is born on my daughter's birthday. James urodził się w dniu urodzin syna, córki Nicoli, And his rising degree is the same as my sun sign. a stopień jego ascendentu jest stopniem, w którym jest słońce jej syna. Yeah. Which is quite a fit. To jest rzeczywiście, tak, rzeczywiście zadziwiające. I'm going to just ask are there any questions now about Amanda, because I want to show one or two other charts as to how the Almuten of pregnancy might have played out if it was Saturn or Mars. Teraz pytanie ze strony Nikoli do Was. Czy macie jakieś pytania do tego horoskopu, do tego przypadku Amandy? Ponieważ Nicola chciała jeszcze kilka innych przykładów pokazać, gdzie Saturn lub Mars są almutenami. I'm not stopping completely. I just want to take a pause. So if somebody misunderstands something, now's the time to quickly go back and look at it. The question is, James' ascendant is at degree of your son's sun or? No, my sun sign. Your sign. Yeah. Okay. A więc ascendant Jamesa jest is degree of your? My sun. Jest, stopnie jej słońca. Okay, so I just want to make some other little notes on this chart quickly. So you will notice that I've got these green lines over here. Zauważyliście, że są tutaj takie zielone linie? This first green line indicates the year, or it was a perfection. When she had a Leo perfection, which actually was a 7th house one, because this is, by whole sign, it was 7th house. But it's here, I put it on Leo. She had a Leo perfection when she got pregnant with him. And when she gave birth, it was in a Virgo perfection. And this is a problem with pregnancy because it takes 9 months. Sometimes you get pregnant in one perfection and you give birth in another. What is Leo perfection? Leo. The zodiac sign Leo. Okay. So, as I understand, it's that that was the perfection that in the year of Leo, of 7th house, she will get pregnant. Yeah. Profekcja była taka, że w roku Lwa, 7 domu, ona zajdzie w ciążę. So if we look at the ruler of the perfection where she got pregnant, the ruler of the perfection is the sun. Jeśli spojrzymy na władcę tej profekcji, kiedy ona zachodzi w ciążę, to jest słońce. And the sun is drawn into all of this lovely stuff, the part of fortune, the conjunction with Venus. I słońce jest połączone z całym tym pięknym zestawem, koniunkcja słońca z Wenus, z Merkurem, punktem fortuny. And by natally, it is the sun and this conjunction is square the Almuten of pregnancy natally, but also transiting Saturn, which is her Almuten of pregnancy, is now squaring this whole conjunction. And ordinarily, we would say that the transit of a square from Saturn to this might inhibit the pregnancy, but because it's the Almuten of pregnancy, we want it there. I zauważymy, że w horoskopie urodzeniowym całe to stellum w baranie jest w kwadraturze do Saturna. I również zauważymy, że Saturn w tym momencie w horoskopie jest w kwadraturze do tego stellum, tak? Ale my potrzebujemy właśnie tej kwadratury Saturna, potrzebujemy tych aspektów Saturna, ponieważ Saturn jest właśnie naszym almutenem. What you want is you always want to find a connection between the perfected ruler and the Almuten of pregnancy. And the connection can be that the perfected house contains the Almuten of pregnancy, that the perfected ruler has an aspect to the Almuten of pregnancy,
or that the profected ruler is getting a transit from the Almuten of pregnancy. I zawsze szukamy powiązania pomiędzy władcą profekcji, w tym przypadku Słońcem, i Almutenem, płodności, w tym przypadku Saturnem. Może to być w taki sposób, tak jak tutaj, że jest w kwadraturze natalnej, albo tranzytujący Almuten jest w kwadraturze, albo na odwrót, albo że Almuten jest w domu władcy profekcji. Okay. Just a further note on this chart before we leave it, because I promised you some extra information that's not in the book. Kilka słów jeszcze na temat tego horoskopu, zanim przejdziemy dalej, ponieważ obiecałam wam kilka informacji, których nie ma w książce. I obviously became a really good friend of Amanda. Ja oczywiście zostaliśmy dobrymi przyjaciółmi. And sometime later, about 8 years later, she told me that her mother was dying, and her mother said to her, I need you to know that when I was married to your father, I had an affair, and you are the product of the affair. I Amanda 8 lat później powiedziała jej, że kiedy jej matka umierała, zdradziła jej tajemnicę, że miała romans, przed jej narodzinami miała romans. Była oczywiście w małżeństwie, była mężatką, natomiast miała romans i Amanda jest produktem tego romansu. And so when we want to look at her father, so when she told me that story, and then she went to see her father, and her real father, and although she didn't have any real huge connection with him, she did see him before he died. The minute she told me, of course, as an astrologer, I go immediately to that Saturn. And I go, it's Saturn in the 12th house. It's the hidden father. And it's conjunct Jupiter in 4. Jupiter in 4. What do you mean by 4? It's the detriment. Jupiter's in detriment. In the fall, yeah, okay. Więc kiedy Nicola usłyszała tę historię, od razu przypomniał jej się ten horoskop i mamy tutaj Wenus w kwadraturze do Saturna. Saturn, czyli ojciec, który jest ukryty, prawda? I ten Saturn jest jeszcze w koniunkcji z Jowiszem w swoim upadku. What was really interesting is that when she came home from that weekend with her ex-husband, and they hadn't been married and she didn't want to continue the relationship with him at all. She was financially secure and she wanted to have this baby on her own. She did not tell him she was pregnant until I persuaded her at 7 months. I co jeszcze jest w tej historii takiego ciekawego, że kiedy Amanda wróciła z Dubaju i zorientowała się, że jest w ciąży, nie powiedziała o tym swojemu partnerowi, nie chciała tego zrobić, dopiero Nicola jej to jakby wyperswadowała po 7 miesiącach. And that was before we knew about the hidden father. So she was about to, without even being conscious of it, repeat the narrative of hiding the father in the chart. I to było zanim oczywiście dowiedziała się, że ma tego ukrytego ojca. I zobaczcie, ona jakby chciała powtórzyć ten pattern, powtórzyć ten schemat swojej matki. So it's like how can I say? So then you look at then I look at the chart more closely and I see that the sun. So if you look at James's chart, so James is a chart on the outside of the zodiac. Natally, she's got a Saturn-Venus square. He has a Saturn-Venus square. Can you see that's the transiting Venus? He's got a Saturn-Venus square, and she's got a Saturn-Venus square. Her Mars is in Pisces, and his Mars is in Pisces. She has Uranus opposite the moon,
and he has Uranus opposite the moon. Okej, więc jeśli spojrzymy na te horoskopy uważnie, wewnątrz jest horoskop Amandy, na zewnątrz jest horoskop jej syna, Jamesa, zauważymy, że jej Wenus jest w kwadraturze do Saturna, przy czym jego Saturn jest również w kwadraturze do Wenus. Wenus mamy w wadze na szczycie nieba. Z kolei Mars w horoskopie Amandy jest w opozycji do... So it's moon Mars is opposite... Mars both in Pisces. Mars jest w rybach, w jej horoskopie i też w horoskopie Jamesa. And additionally we have Moon opposite Uranus, księżyc w opozycji do Urana w obu horoskopach. Quite something. When I was trying to get her pregnant, one of the obviously we all know from normal astrology that a moon Uranus, firstly the moon in Aquarius is very highly strung and very sensitive to the environment, but it's also opposite Uranus, and sometimes on a physical level ovulation can be very unpredictable. Hormones can be all over the show, so you get women who are quite volatile emotionally, like up and down with the moon opposite Uranus that way. It never occurred to me. I knew she was anxious, but the entire time she was she never really wanted a relationship. She got back together with the ex-husband for a short period to raise him until he was 2 years old. She had boyfriends, but she never moved in with a man. And then in December, finally, I think because the sun is a detrimented sun, and it's an exaltation, so it's at odds with itself. Finally, her emotional instability came to the fore, and she took her own life on the 22nd of December. Really? She Really? took her own life, yeah. I'm sorry, but I can't translate all the way because I got lost at some point. Yeah. Nicola zaczęła od tego, że jeśli mamy księżyc w wodniku, jeśli rozpatrujemy płodność i szczególnie jeśli jest w opozycji jeszcze do Urana, no jest to, księżyc w wodniku w ogóle jest bardzo sensytywny, a jeszcze w opozycji do Urana no, jest to bardzo niestabilne, ponieważ hormony skaczą w górę, w dół. So that was about opposition Moon and Uranus. And just the volatility, it's just about the emotional instability. I to chodzi o taką emocjonalną niestabilność. And what you said next? We can go straight into, and it led to her finally being very anxious and clearly not in a good space, and she took her life on the 22nd of December. I ona była w tak no, niestabilnym emocjonalnie stanie, że odebrała sobie życie w grudniu tego roku. So what I can take away with it is it's on her Saturn return. So her Saturn, she just turned 60, or was turning 60. The Saturn had already returned in December to its place, and she had that Saturn, Pluto, Mars, Jupiter stellium in the 12th house, and there was something about that stirred up all the things about the absent father. A więc tak, ona odebrała sobie życie w grudniu ubiegłego roku, tak, kiedy Saturn powrócił na pozycję urodzeniową w wieku 60 lat. I pamiętamy, tak, że to jest Saturn z Jowiszem, z Marsem i z Plutonem w koziorożcu. Okay. Please ask them if they're ready to move on to another chart. If somebody wants to ask me a question about Amanda's chart, now is the time.
Teraz, czy macie jeszcze jakieś pytania do tego, czy możemy przejść do następnych przykładów? Okay. Right, move on. Yes. So this is a chart. So sometimes you will program your solar fire, and your solar fire will spit out its little table. But don't forget, solar fire can't tell you if there are any planets in the 5th house. So we look at Shirley and we see that Saturn and Mars are quite close. One's at 32 and one's at 30. But if we look at a chart, we see that Mars is actually in the 5th house. So we need to give Mars 5 more points. Jeśli robimy to przy pomocy Solar Fire'a, wyznaczania Almutenu, wtedy nie zapominajmy o tym, że Almuten nie dodaje punktów za planety w 5. domu. I tak jak na tym przykładzie widzimy, że Saturn i Mars mają bardzo zbliżoną punktację, ale jeszcze dodajemy dla Marsa 5 punktów za pozycję w 5. domu. Okay, so if we look at her chart, this is when she conceived. So what I want to demonstrate with this chart is that the solar arc is always outranks the transit. I ten horoskop, to jest horoskop, ta zielona strzałka pokazuje, kiedy nastąpiło zapłodnienie. I patrząc zawsze na horoskop, musimy mieć świadomość, że dyrekcje łuku słonecznego, one jakby są mocniejsze, silniejsze niż tranzyty. So the perfected ruler for that for the year for the 17th of June when she got pregnant it was a Virgo year, and it's Mercury. If we look at Mercury, Mercury has recently, although it's a wide-ish conjunction, it's recently had a conjunction from Mars, and we are all in the ascendant. By whole sign, we're still all in the ascendant. But it's still... Jeśli spojrzymy na ten horoskop, to władca profekcyjny roku to jest Panna i Merkury. I teraz szukamy Merkurego. Merkury jest w 12. domu i jest oczywiście w szerokiej, ale jest po koniunkcji z Marsem. One są w pobliżu ascendentu, ale przez znak są jeszcze w koniunkcji. So it's not so close, and then we have this transit of Saturn to the Almuten of pregnancy in the 5th house. A więc nie są one jednak bardzo blisko, ale z drugiej strony mamy tranzyt Saturna w koniunkcji do Marsa, który jest Almutenem płodności i jest to w 5. domu. But when you look at the transits from solar fire and the solar arcs, you will see that... Spojrzymy na tranzyty w Solar Fire'ze i na dyrekcję łuku słonecznego. You will see firstly there's some Neptune here, which means there's hormonal or endocrine activity. Najpierw widzimy, jest tutaj Neptun, więc jakaś endokrynologiczna aktywność istnieje. You will see here's the transit, Saturn conjunct the Mars in the 5th house. But right underneath, you've got Jupiter is trining the Mars by solar arc. Mamy tutaj Saturna w koniunkcji z Marsem, tranzytującego Saturna w 5. domu, ale jednocześnie mamy dyrekcję łuku słonecznego, Jowisz w trygonie do tego Marsa. So this just demonstrates, because she got pregnant in this week, between the 17th and the 24th of June, she did get pregnant naturally after trying for 17 years. Look, she's 42. Also less than a 1% chance of getting pregnant. Ona zaszła w ciążę w tym tygodniu, 17-19 czerwca, i spójrzcie tutaj na ten, gdzie jest w tej kolumnie age, czyli wiek, ona ma 42 lata. No tutaj prawdopodobieństwo zajścia w ciążę nie jest duże.
And then we have the usual transits that we would expect, like Jupiter opposite the Sun, the Venus-Jupiter midpoint. We've got Jupiter conjunct the 7th house cusp. And this is also outrageously lovely, which is Venus sextile the Moon, Sun midpoint, also by solar arc. So this is very supportive. Mamy jeszcze takie wspomagające różne tranzyty, jak na przykład Jowisz w opozycji do midpointu Wenus z Jowiszem, Jowisz w koniunkcji z szczytem 7 domu, Wenus w sekstylu do midpointu Księżyca ze Słońcem. To wszystko są takie wspierające aspekty. So this is when she gives birth. To jest horoskop, kiedy ona urodziła. And so what we want to see is we want to see a connection between the perfected ruler, the perfection, which is Venus, and the Almuten of pregnancy. To, co chcemy zobaczyć, to jest połączenie pomiędzy profekcją, władca profekcji to Wenus i pomiędzy Almutenem płodności. And so there are in some ways two connections, because the transiting Venus is squaring the natal Almuten of pregnancy, which is Mars. So Venus is squaring Mars, but also Mars is in Taurus, Venus ruled, conjunct the angle with the Moon. Są tutaj dwie zależności. Pierwsza, Wenus jest w kwadraturze do natalnego Marsa, który jest Almutenem płodności, i mamy też Marsa tranzytującego, który tranzytuje w byku, czyli w znaku Wenus, jednocześnie w koniunkcji z Księżycem i z Imum Celi. Any questions? I'm going to move on to another one. Czy jakieś macie pytania, czy idziemy dalej? So this is a chart which also shows that Saturn is the Almuten of pregnancy. There are planets in the 5th house, but none of them, even if you add 5 points to them, beat Saturn. So Saturn is still the winner. Tutaj mamy znowu Saturna, który jest Almutenem płodności. Nawet jeśli widzicie, mamy 3 planety w 5. domu, żadna z nich nie wygrywa z Saturnem. On jest cały czas zwycięzcą. So this Saturn is cadent in Gemini, no particular dignity. Saturn jest w domu upadającym, w bliźniętach, żadnej szczególnej godności. But it does form part of a trine between Uranus, Moon, Jupiter, Mars and itself. Ale mamy tutaj trygon Saturna z Uranem oraz z Jowiszem, Księżycem i Marsem. So what we can say, when the Almuten has an aspect to Uranus, you can start thinking that you're going to need medical or some kind of technological treatment, because it's Uranus is aspecting the Almuten of pregnancy. Kiedy mamy połączenie Almutena płodności z Uranem, zaczynamy myśleć o jakimś medycznej pomocy, tak? Czy farmakologicznej, czy medycznej. To symbolizuje Uran. This is what it looked like. She actually did have, I think, 10 IVF treatments. And what is the treatment? The name of the treatment? It's called IVF, in vitro fertilization. So it is medical. Like IVF. Więc to była przeprowadzana 10 razy procedura in vitro. So this was more or less around the time, these transits were around the time of her treatment. And what you would do to, well, you know, when you're giving advice to people, you just want to emphasize the Almuten of pregnancy, and you want to see still a lot of Jupiter in the chart. So you want to see a combination. So here we have, we've got, so Jupiter is trine the Sun ascendant, Jupiter conjunct the Sun, Jupiter. The Moon is sextile by progression, the Sun, Jupiter. This is particularly good here. The Saturn is square, my favorite, the Venus-Uranus midpoint. And we've got
Venus trine the ascendant, and this is also good. You've seen it before. Mercury conjunct the Sun-Venus midpoint. The Sun-Venus midpoint is also extremely fertile, and that is a solar arc going all the way through the 29th of October. This Pluto conjunct Neptune, when you see that in a chart, you do know that it's collective because the transit is so slow. So everybody in her year or everybody in her generation is going to be experiencing that. So that I never see as like oh, this is going to stop you getting pregnant this month. It just means that your generation is going through a particular movement or collective feeling, which is not going to be so great, but it could also be the passing of a pet. It could be, it's just too general to be used as a negative marker. So I would just always ignore that. Okay, I think I go to translation. Yeah. Więc to, czego my byśmy tutaj chcieli, co byśmy chcieli znaleźć, no to jest znowu jakieś tranzyty, aspekty związane z Saturnem, czyli z Almutenem ciąży i jakieś wspomagające. Mamy tutaj dużo wspomagających. Mamy Jowisza w trygonie do midpointu Słońca z ascendentem, w koniunkcji ze Słońcem. Księżyc progresywny w sekstylu do midpointu Słońca z Jowiszem. Mamy Saturna, który jest w kwadraturze do Nikoli ulubionego midpointu Wenus-Uran. Wenus w trygonie do ascendentu. Mamy tutaj też Merkury w koniunkcji do midpointu Słońca z Wenus. To też jest taki bardzo wspomagający aspekt. I tutaj kilka słów Nicola mówiła na temat koniunkcji Plutona z Neptunem. Kiedy to pojawia się w horoskopie osobistym, tak naprawdę to jest bardzo wolny tranzyt i ten tranzyt Neptun w horoskopach ludzi to jest dla, jakby pozycja Neptuna jest dla całej generacji, czyli dla całych roczników, tak? Neptun jest w określonych punktach horoskopu, w związku z tym trudno taki tranzyt przekładać na horoskop indywidualny. Jest to bardziej wyznaczanie jakichś tendencji dla całej generacji niż dla indywidualnej osoby. Mhm. And this is the birth. Remember, her Untitled is Saturn. I mean, this is stunning. Look here, the transit of Saturn conjunct her sun. To są tranzyty na moment urodzin i to, co pierwsze zwraca naszą uwagę, to jest właśnie koniunkcja Saturna, czyli Almutenu płodności ze Słońcem. So her son was actually born on the 18th of May, so just here after the 17th. Syn urodził się 18 maja. Mhm. But if you look here, this is when she was admitted to hospital for sudden contractions on the 13th. 13, kiedy Uran był w koniunkcji z Księżycem, ona została przyjęta do szpitala. And then finally, so over this entire period, you can see exactly how many, all these highlights, amazing highlights, lots of Saturn sextiling the midheaven, Saturn on the Sun-Venus midpoint, but then finally Saturn here conjunct the Venus at the end of May, with his birth being around the 17th. I zobaczcie tutaj wszystkie te niesamowite tranzyty Jowisza, które pokazywała Nicola na początku, tranzyty Saturna, tak, do różnych punktów horoskopu i ostatecznie Saturn w koniunkcji z Wenus. Ostatecznie ona urodziła she gave birth on 18 maja. So I did the chart, but I was in a hurry. I did it for the 17th instead, although he was born on the 18th. But what I just want you to notice again is we're looking for a connection between the perfection year and the Untitled of pregnancy. So the time that she got pregnant with him was in a Sagittarius perfection. And so we look to where is Jupiter, and Jupiter is sitting in the 5th house, conjunct the moon, but also ruled by Saturn. So there's your first connection. And then when she has the baby, it's in a following perfected year, and then we're in a Saturn perfection where she gives birth.
I teraz ten horoskop, który jest na zewnątrz, to jest horoskop urodzin. Nicola robiła go bardzo szybko, to był 18 maja, nie 17, ale chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz. Szukamy władców profekcji, czyli władca profekcji zapłodnienia to jest strzelec, tak? Mamy tą pierwszą strzałkę z lewej strony, więc Jowisz. Jowisz jest w piątym domu, w konjunkcji z Księżycem, Marsem, w trygonie do Saturna, a władca momentu urodzin, rok później, w Koziorożcu, profekcja w Koziorożcu, czyli władca Saturn. Saturn, Almuten, płodności. I think I'm now quite out of time. So if Isabella wants to do questions, I'm very happy to go to questions now. There is one question in the chat. Jeśli ktoś jest albo miał jakąś poważną chorobę, rak, jak to wpływa na horoskop natalny? Czy ciągle możemy, w dalszym ciągu możemy robić predykcję płodności? Okay, so I'm going to ask the question if somebody is seriously sick. Yeah. Okay, so just like you have an Almuten of pregnancy, you have an Almuten of to find out what is a killing planet. Tak samo jak mamy Almutena płodności, tak samo możemy znaleźć Almutena planety, która zabija. And sometimes you will find that the Almuten of pregnancy and the killing planet can be the same. I czasami możemy odkryć, że Almuten płodności i planety, która zabija, to może być ta sama planeta. And what this means is sometimes the medical treatment that you have can disrupt your hormone system so much that the effort to get pregnant is detrimental to your health, or it is that in the process something else happens. So you might have a baby, but you might have to have a hysterectomy afterwards, or while you have the baby, they discover that there is cancer. Więc jakby tak naprawdę te wydarzenia mogą być po prostu ze sobą powiązane. Może być tak, że możemy mieć na przykład raka, kiedy jesteśmy w ciąży, albo na odwrót, tak? Możemy, te sytuacje mogą być naprawdę różne i mogą się ze sobą jeżeli władcą jest jedna planeta, to te wydarzenia będą się ze sobą przeplatać. To go back specifically to the question is, if somebody was seriously sick with cancer, how does it influence the natal chart? Well, I don't know too many people who when they find out they have cancer are that, I've never had a patient who's had cancer who's now been so desperate to have a baby that they will... Nicola mówi, że ona nie miała takiego przypadku osoby, która ma raka i ma dziecko, tak? Czy planuje dziecko, więc trudno jest jej tutaj wypowiedzieć się. And I use a Placidus house system. A pytanie było o system domów. Nicola używa systemu Placidusa. But you will hear that because I'm traditional, I use Placidus for being specific prediction, but I work whole sign. I often, perfection is a whole sign technique too. Ale tak jak możecie usłyszeć, ona używa profekcji. Profekcje to są, jeśli używamy profekcji, to używamy systemu całych domów równych znakom, więc w astrologii natalnej ona używa profekcji, ale przy predykcji używa systemu Placidusa. And what midpoints are especially important? They are in my book. I have listed them in my book. They are anything to do with the sun and Venus, moon and Venus, Jupiter, sun, Jupiter, moon, Jupiter, Venus. Those midpoints. Nicola wymienia je w swojej książce, która tutaj była wymieniana. To są midpointy związane ze Słońcem, z Jowiszem,
z Księżycem, z Wenus i różne między nimi kombinacje. Sometimes Almuten is the same, and we can have hysterectomia and got sick after birth. Yes. Yeah, that was Yeah. a note from Milka. And okay, yeah. I think, are there any other questions? Okay, this is what Nicola said. Yeah. I think we could finish. It was really exhausting, I think, for you. Ale może ktoś jeszcze jakieś ma pytanie? Last question, maybe. There's a question from Milka. Tell us about workshop, please. I'm offering this course with Jen Zart. If you go and look at the catapult zone, we're going to do, I think it's about 8 weeks of fertility lectures where Jen is going to be teaching you, taking you very slowly through all of my techniques, and then I will guest afterwards and take questions and have interviews during those 8 weeks. So please go sign up there if you want to know more. It's going to be quite exciting. I think it's in June, July. Yeah. Nicola zaprasza na te warsztaty. One będą trwały 8 tygodni, czerwiec, lipiec, i tam będziecie, ci, którzy się zechcą dołączyć, tam ona będzie przerabiała z wami wszystkie techniki właśnie związane z astrologią płodności. Będą tam wywiady, będą różne, wszystkie techniki, które Nicola stosuje. Thank you. I'm seeing all the comments coming through saying thank you very much for having me. Great. I'm sorry, Thomas. I know I talk too fast, but it's okay. I tried my best. I know sometimes I got lost a few times. Sorry, guys. Hey. Przepraszam wszystkich, jeśli ja gdzieś coś nie tak przetłumaczyłem. Thank you, Nicola. It was really, really great that you found time and joined us. And I hope we'll see maybe in the near future, we don't know where, when, in Poland, and you will come, however, and we'll be hosting you in real life. And thank you very much. And yeah, that's it. Yeah. Great. Thank you, Isabella. Thank you, Tomas. Thank you very much. Thank you. Bye.